Centrum Opus, które ja reprezentuję, jest organizacją, która na terenie tutaj obszaru transformacji działa od 20 lat. My mamy tutaj i swoje biuro w Bełchatowie i prowadzimy różne programy związane z budowaniem aktywności i widzimy tą specyfikę regionów industrialnych, gdzie jednak kopalnia, elektrownia organizuje jednak życie i zawodowe, i w dużej mierze przez lata organizowała też to życie takie społeczne ludzi, co powoduje, że to pobudzanie aktywności, szukanie tych różnych metod do tego, żeby budować aktywne społeczności lokalne, aktywne społeczeństwo tak naprawdę, no to jest duże wyzwanie. My musimy sięgnąć po różnego rodzaju instrumenty, nawet eksperymentalne, laboratoryjne, żeby sprawdzić, co się sprawdzi dla tej konkretnej społeczności, bo mamy bardzo szerokie spektrum osób. Mamy młodzież na przykład, z którą możemy oddziaływać, mamy tak naprawdę młodych emerytów, bo to tak naprawdę emeryci w wieku 50 paru lat, którzy kończą aktywność zawodową. Pytanie, co zrobią z tą swoją wiedzą, zasobem i energią w kontekście społeczności, w której funkcjonują. Czy to będzie model pilot telewizor, czy to będzie jednak model ludzi z pewnym doświadczeniem, zapleczem, którzy dla tej społeczności, w tej społeczności mogą działać i budować wartość w aktywności czy społecznej, czy nawet zawodowej, czy biznesowej, bo przecież nikt nie powiedział, że emerytura to oznacza od razu koniec aktywności również zawodowej. Więc szukanie takich rozwiązań, mechanizmów, narzędzi do tego, jak pobudzać tą oddolną aktywność, małymi krokami, bo też to jest ważne, żeby poprzez te eksperymenty, takie laboratoryjne małe działania, szukać mechanizmu, który mógłby pokazać, czy on się sprawdza. Teraz na przykład we współpracy z miastem Bełchatów realizujemy program lokalny takich mikrograntów dla grup seniorskich. Program pilotażowy okazał się sukcesem, mamy dużo chętnych właśnie z grup tych aktywnych seniorów i widać, że ta przestrzeń do pomysłów jest. W związku z powyższym jest to jakieś narzędzie, które można byłoby rozwijać i zobaczyć, jak ono się sprawdziłoby w kontekście na przykład młodzieży, jak mogłoby się sprawdzić też poza miastem, no bo tu akurat specyfika, że program jest w mieście, na obszarze całej transformacji. Szukać mechanizmów, szukać narzędzi, różnych form wsparcia do tego, żeby ludziom chciało się chcieć, budować też współpracę, bo też tego nam brakuje. To jest, myślę, że temat, który do 2050 będziemy budować, czyli kooperację, partnerstwo, współpracę różną, międzysektorową, międzyludzką, do tego, żeby ludzie chcieli ze sobą różne rzeczy robić razem. Ten proces jest ewolucyjny, to znaczy tutaj szybko, rewolucję to możemy zrobić w postaci aktywności obywatelskiej, którą w Polsce robimy bardzo dobrze, czyli pójść na barykady. No ale to chyba nikt nie chce tutaj na konflikcie pracować, tylko raczej na procesie zmiany, a to oznacza ewolucję, czyli proces rozłożony w czasie. Proces takiej pracy oddolnej, pracy, która tak naprawdę jest taką pracą u podstaw. Tu niestety od ziarka do ziarka przysłowiowego będzie się budowało jakąś tą zmianę i tutaj nie ma miejsca na rewolucję, bo rewolucja w tym wymiarze może być nie z takim efektem, jakbyśmy wszyscy chcieli. Nie w tą stronę ta aktywność pójdzie. Tak? Pójdzie w prosty mechanizm, najczęściej oparty o jakąś złość i agresję, a nie w mechanizm budowy, współpracy, rozbudowy, wykorzystania potencjału, szans, no i niwelowania tych ryzyk, które się też tutaj rodzą w związku z transformacją. I tak i nie, to znaczy pewne mechanizmy są wspólne dla wszystkich społeczności, dla wszystkich środowisk, to znaczy to budowanie aktywności i oddolnego działania wynika często z potrzeby. No i teraz jest pytanie, gdzie ta potrzeba jest? To tu często nie jest przyczyną, w Państwa wypadku przyczyna ekonomiczna. Te potrzeby są gdzie indziej schowane, no i tak naprawdę szukanie tego źródła, gdzie tak naprawdę moglibyśmy właśnie pobudzić tą potrzebę, no to jest właśnie ten eksperyment, który trzeba zrobić, czyli szukać różnych tematów właśnie, czy to pójść na przykład wspieranie pasji i szukać grup, które są jakimiś pasjonatami i dać im szansę do tego, żeby one zaczęły się organizować, tworzyć, a może to jest kwestia tego, żeby rozwijać na przykład jakąś formułę aktywności gospodarczej na przykład, tak? Czyli tworzyć przestrzeń dla młodych, kreatywnych ludzi, którzy mówią, że oni nie chcą pracować w tym tradycyjnym dla Bełchatowa i regionu przemyśle, czyli górnictwie i energetyce, a chcą szukać jakichś innych metod,
i stworzyć im do tego warunki. Warunki do tego, żeby oni też mogli eksperymentować, nie od razu konfrontować się z naszą rzeczywistością, nazwijmy to formalno-prawną, czyli tworzyć dla nich jakieś, nie wiem, inkubatory aktywności takiej społecznej czy gospodarczej, żeby mogli zobaczyć, czy to jest ich droga, żeby móc też zobaczyć, że tutaj w Bełchatowie jest na to szansa, że nie muszą jechać, nie wiem, do Warszawy, Wrocławia czy Łodzi, żeby przetestować sobie i zobaczyć się na rynku, czy też zakładać firmę, tylko próbować to robić tutaj też lokalnie, a może nawet jeszcze nie zakładać firmy. To jest też cały duży obszar wolontariatu, który moim zdaniem jest potencjałem i dla osób starszych, i dla ludzi młodych, czyli też wykorzystania tej energii. No tylko muszą być organizacje, instytucje, które potrafią tą energię skanalizować i być przygotowanym do tego, żeby tego chętnego człowieka zagospodarować, dać mu tą pracę wolontarystyczną w tym wypadku, która jest dla niego atrakcyjna i on widzi w tym też swoją szansę rozwojową. No bo tak naprawdę to jest też kwestia zaspokojenia jakichś potrzeb. No i to jest ten klucz. Znaleźć te różne potrzeby, które w ludziach są, pobudzać je, po to też nie okłamujmy się. Jesteśmy zwierzęciem wygodnym, więc jak nam jest dobrze, to po co coś zmieniać? Więc czasami tą potrzebę trzeba pobudzić, zachęcić, czasami znaleźć jakąś grupkę osób, bo łatwiej w 2-3 osoby różne rzeczy zrobić, niż zrobić to samemu. I to jest to, o czym też tutaj rozmawialiśmy, gdzie znajdować te narzędzia takiego, znaczy jakimi narzędziami taką potrzebę pobudzać i grupy różne do tego aktywizować.